Cześć, dzień dobry, witam. Jestem Michał Simiński, a to jest Motolog. Zaczynamy. Gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie ten czerwony Mini Cooper S. 2-litrowy Twin Turbo, 192 konie. Brzmi jak niezła frajda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Jak Mini wygląda, każdy wie. Ten konkretny egzemplarz posiada pakiet aerodynamiczny John Cooper Works, który zawiera przedni zderzak z wlotami chłodzącymi hamulce, tylni zderzak z dyfuzorem i dopasowane do tego boczne progi. Dodatkowo posiada tylni spoiler. Jednym to auto może się podobać, innym nie. Mnie się bardzo podoba, szczególnie taki mały detal jak bezramkowe drzwi. Zawsze miałem do nich słabość. W środku jako pierwsze rzucają się w oczy sportowe fotele John Cooper Works, które są bardzo wygodne i zapewniają dobre trzymanie kierowcy i pasażera. Wnętrze jest proste i minimalistyczne, bardzo łatwo jest się w nim zorientować, odnaleźć co gdzie jest. Nigdy nie byłem za bardzo przekonany do zegarów w Mini, ale po chwili można się przyzwyczaić i uważam, że są całkiem spoko. Za to bardzo podobają mi się te wszystkie przełączniki. Są bardzo stylowe. Na wyposażeniu mamy elektryczne szyby, lusterka, klimę, tempomat, bezkluczykowe odpalanie, wyłączalny system start-stop. Jest też system infotainment. Dziwić może tylko, że nie jest on obsługiwany dotykowo, a przy pomocy tych przycisków na głównej konsoli oraz wybieraka i przycisków koło lewarka zmiany biegów. Siedząc z przodu nie mamy uczucia, że siedzimy w tak małym samochodzie. Myślę, że jest to spowodowane tym, że kierowca i pasażer siedzą dosyć daleko od końca przedniej maski. Tego samego nie można powiedzieć siedząc z tyłu. Nie jestem zbyt wysoki, mam jakieś 1,75 m wzrostu. Fotel kierowcy ustawiony na mnie i z tyłu nie mam zbyt komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o miejsce. Sytuację ratuje wyprofilowane z tyłu fotela, gdzie idealnie mieszczą się kolana. Bagażnik nie należy do największych. Zmieszczą się jakieś zakupy, nie wiem, rzeczy na weekendowy wyjazd dla 2 osób, więc nie ma czym poszaleć. No ale powiedzmy sobie szczerze, nikt nie kupuje 190-konnego Mini dla dużego bagażnika i sporej przestrzeni z tyłu. Kupuję go dlatego, że dobrze jeździ. A robi to wręcz genialnie. Mamy bardzo precyzyjny układ kierowniczy, a pod tym względem jestem mocno wybredny.
sztywne, ale nie na zbyt twarde zawieszenie, więc auto świetnie się trzyma drogi, ale nie powoduje na naszych polskich drogach żadnego bólu dupy z powodu wszystkich nierówności, jakie są. Więc jest dosyć komfortowe. Skrzynia manualna w trybie manualnym jest naprawdę szybka. Zresztą jeżeli chodzi o normalny tryb automatyczny, też jest szybka. Naprawdę daje dużo radości. Jest to małe, zwinne auto, które oferuje 6,7 sekundy do setki, więc sprint, który całkiem może wzbudzić uśmiech na twarzy człowieka. Po prostu daje w każdym momencie frajdę człowiekowi z jazdy i to nie trzeba go kręcić do jakichś wysokich obrotów, nie trzeba nim jechać 200 na godzinę, on po prostu w każdym momencie daje dużo frajdy. To popatrzcie, co zrobi z moją twarzą. I ten dźwięk, nie wiem, czy go teraz w tym momencie słyszycie, ale ten dźwięk po prostu jest genialny. Zawsze możecie go zagłuszyć 12 głośnikami marki Harman & Kardon, ale po co to robić? Mamy tutaj też system start-stop, na szczęście całkowicie wyłączalny. W trybie sportowym automatycznie się dezaktywuje, bo mamy też 3 tryby w tym modelu, w tym odmianie, w tym wyposażeniu. Jest Eco, Medium, na którym teraz jadę, i Sport. I Sport daje ogrom radości, ale już ten Medium, normalny tryb, naprawdę banana na twarz wywołuje. A Sport to tylko już się tylko cieszyć. Naprawdę fantastyczny samochód. Agnieszka, a jak tobie się nim jeździło? Przyjmę na 50. Na 50. Padre, słyszałeś? Odkładaj, sprzedawaj basy. Wsiadając do tego auta nie wiedziałem, czego się spodziewać. Bardzo szybko poczułem się w nim swobodnie i naprawdę świetnie się nim jeździ. Daje mega frajdę i to bez ekstremalnej jazdy. Ten egzemplarz to funkielnówka z silnikiem na dotarciu, więc obchodziłem się z nim delikatnie, a i tak świetnie się bawiłem. Naprawdę nie spodziewałem się, że Mini może mnie aż tak bardzo pozytywnie zaskoczyć. Czy coś mi się w tym aucie nie podoba? Cena. To na pewno. Ceny Coopera S zaczynają się od 118 000. Schowki mogły być trochę większe. Czasami coś tam wypadałoby upchnąć. Osobiście, gdybym konfigurował, pewnie dorzuciłbym sobie szklany, otwierany dach. No i 192 konie to nie mało, ale jak się bawić, to się bawić. Dlaczego nie wziąć najmocniejszej wersji z 230? Czy kupiłbym Mini? Wcześniej powiedziałbym, że raczej chyba nie. No fajne auto, ale teraz myślę, że gdyby nie tylko było stać, to brałbym takiego malucha w ciemno. Więc jeżeli macie możliwość wskoczenia za kółko i go wypróbować gdzieś, to na pewno nie będziecie tego żałować. Tymczasem ja kończę gadanie i skakuję dalej pojeździć. Siema.